Nazywam się Daniel Piotrowski, jestem organizatorem misji Afganistan, zlotu misji Afganistan. Pomysł na imprezę Misja Afganistan powstał kilka lat przed pierwszą edycją. To było w latach mniej więcej 2010 i 2011. Na podstawie takich mniejszych imprez organizowanych po prostu wyewoluowało do misji Afganistan w takiej formie, jaką widzieliśmy w roku 2014. Nazywam się Bartosz Badzik-Radziwolski, wszyscy zawsze na mnie mówią Badzik. Jestem ratownikiem medycznym, jednocześnie jednym z organizatorów eventu Misja Afganistan. Do ekipy dołączyłem w sumie jako pierwszy w 2013 roku, to miało miejsce we wrześniu. Wtedy po prostu poznałem Daniela i zauważyłem, że istnieje taka impreza jak Misja Afganistan, tym bardziej, że jest to bardzo blisko mnie, w sensie mojego miejsca zamieszkania. I doszedłem do wniosku, że czemu nie pomóc. Pierwsza misja, w ogóle pierwszy zamysł misji był na 90 osób, 6 godzin rozgrywki. Na początku ze względu też na to, że ten serial, który się pojawił pod tym samym tytułem, pojawił się pewien fame w Polsce na imprezy w tych klimatach, właśnie w klimatach afgańskich. Więc za namową w sumie uczestników zrobiliśmy imprezę na 48 godzin i dla 300 uczestników. I niestety z naszej ekipy organizatorskiej wysypało się w sumie 90% ludzi, bo zostałem tylko ja i Daniel, ale na szczęście była też jedna grupa, Legion, która nam bardzo pomogła we wszystkim. Pierwsza informacja na temat zlotu Misja Afganistan razem z regulaminem, z plakatem, z rozpiską, jak to będzie wyglądać, pojawiło się w lipcu, pod koniec lipca 2013 roku, a rok później miała miejsce pierwsza edycja zlotu. Pierwsza edycja od razu była edycją ogólnokrajową. Byli ludzie z całej Polski, więc nie można powiedzieć, że tutaj była to regionalna impreza. Było około 300 osób z całego kraju. Są też grupy takie, które już na przełomie tych 7 edycji potrafią przejechać w ten sam dzień, gdy my tutaj już na teren i siedzą z nami od prawie tygodnia, by razem z nami budować infrastrukturę. Misja Afganistan od naszej grupy jest imprezą po prostu od graczy dla graczy. Słuchajcie, najważniejsza jest dobra zabawa. Wyszedłem z założenia już przy tworzeniu pierwszej edycji tej imprezy, że głównym wyznacznikiem tego, czy impreza będzie miała kontynuację, będzie to, jak ocenią ją uczestnicy po zlocie. Dlatego zawsze po zlocie jest prowadzona ankieta, tak zwana pozlotowa, gdzie oceniają błędy, czy organizacyjnie zostało podołane, co im się podobało, co im się nie podobało i tak na organizację dotychczas nie mieliśmy większych skarg. Mam nadzieję, że w tym roku też w miarę to, powiedzmy, delikatnie nas potraktują, ale najważniejszym składnikiem tej imprezy jest uczestnik i to on decyduje tak naprawdę, czy następna edycja będzie miała miejsce. My to robimy jako gracze dla graczy, nie mamy jakiegoś większego ciśnienia, żeby to organizować. Jeżeli ludzie chcą do nas przyjeżdżać, no to będziemy organizować. Rejestrację uczestnika rozpoczynamy w grudniu. Zawsze są to zapisy. Kiedyś robiliśmy to tylko przez forum, niestety teraz ze względu na to, jak dużo osób chce dołączyć do osób mogących tutaj przebywać na naszym terenie, musieliśmy się przerzucić na formularze Google. Zapisy, no niestety, najczęściej musimy zamykać po 15 minutach, bo mamy bardzo dużo zgłoszeń, natomiast miejsce jest ograniczone, tak? Nie możemy zwiększyć ilości osób, bo w tym momencie już sami byśmy mieli problemy z tym, żeby to ogarnąć. Afgańczycy do walki o przyszłość. Nie bronią, lecz bez. W tym roku zrobiłem taki myk z podchwytliwym pytaniem, którego wcześniej nie ujawniłem. Zazwyczaj informacje, jakie pytania, żeby ludzie mogli się przygotować, żeby szybciej przeprowadzić tę rejestrację, ujawniam wszystkie pytania, jakie będą po kolei, czy imię, nazwisko i tak dalej, co tam będzie na tej ankiecie. W tym roku pojawiło się takie pytanie z zaskoczenia.
wtedy ludzie nie mogą się przygotować i odpowiadają bardziej szczerze. Czy nastawiają się na imprezę bardziej larpową, z mniejszą ilością strzelania, czy bardziej na strzelankę z mniejszą ilością larpa, czy im jest wszystko jedno. Wiadomo, że ważniejsze dla nas jest larp, bo to kładziemy nacisk na odgrywanie ról. Jeżeli ktoś od razu w ankiecie pisał, cała ekipa, że ustawiają się na strzelankę, znaczy się, że chyba pomylili content i nie na tą imprezę jadą, więc to też miało swój, powiedzmy, udział w tym, czy dana grupa pojawi się na imprezie. Wiem, że będą też zarzuty, dlaczego tutaj nie szybkość się tylko liczyła. Nie, to nie chodzi o to, żeby sama szybkość. To owszem, to jest bardzo ważne, nie? Bo też część weteranów, przez to, że sobie zlali rejestrację i rejestrowali się później, też się nie dostała, bo uważam, że zlewanie organizatorów już na poziomie rejestracji jest zlewaniem imprezy. Jeżeli mamy możliwość, że zarejestruje się osobę, ekipa, którą już znamy tam na przykład x lat i są też jacyś nowi, nie mówimy, że się blokujemy na nowe teamy, bo na przykład w tym roku jest bardzo dużo nowych osób z tego względu, że podnieśliśmy ilość uczestników z 800, którzy byli w tamtym roku, w tym roku 998, tak? Więc to całkowicie inaczej wygląda. Jest bardzo dużo nowych ekip, które nie ukrywają, że chcą przyjechać w przyszłym roku i też nie tylko po stronie ISAF-u i właśnie często słyszę te głosy na tej edycji, że ludzie grający właśnie po stronie ISAF chcą w przyszłym roku przyjechać na stronę talibów, natomiast z drugiej strony jest to samo. Talibowie chcieliby pobawić się trochę w żołnierzy i spróbować tego życia od drugiej strony. Do pewnego czasu jest tak zwany formularz zamian. Jeżeli komuś tam coś wypadnie, można się zamienić. No i następnie, potem jak tutaj ludzie przyjeżdżają na miejsce, no to dostają od nas pakiety startowe z roku na rok. Dzięki sponsorom mamy coraz więcej rzeczy i fantów. W tym roku bardzo pozytywnie nas zaskoczyło G&G Armament, gdzie dali nam naprawdę dużo fajnych naszywek i innych gratisów, które dorzucaliśmy po prostu do pakietów startowych, no i uczestnicy też byli z tego zadowoleni. No i przede wszystkim to jeszcze to, że dwie piękne repliki od G&G. Tutaj tak naprawdę są dwa kamieniołomy. To jest teren, się nazywa Góra Kamnica. Szczyt góry jest na końcu drugiego kamieniołomu po lewej stronie. Długość terenu od początku do końca jest około 1,5 km. Szerokość w tym roku to jest około 2,5 km. Nie wykorzystujemy całości, bo okazało się, że nagle, że prawie 1000 uczestników nie może się znaleźć nawet na mniejszym, ale teren jest duży. W tym roku jest powiększony prawie dwukrotnie względem zeszłych edycji. Pierwsza część kamieniołomu, czyli ta w sumie od samego początku, od 2014 roku, należy do gminy Busko-Zdrój i zawsze do gminy co roku składamy różne potrzebne do tego dokumenty, żeby nam udostępnili ten teren. Natomiast są też tutaj działki ludzi mieszkających właśnie w okolicznej wsi Szaniec. Natomiast ludność z Szańca, społeczność szaniecka bardzo wspiera to, co my tutaj robimy, właśnie pomagając nam w tym, że mogliśmy w tym roku pozwolić sobie na to, żeby ten teren rozbudować jeszcze bardziej. SMS, czyli Stowarzyszenie Miłośników Szańca, też nas bardzo wspiera, pomagają nam właśnie czy to w gminie, czy też właśnie u pojedynczych mieszkańców załatwiać pozwolenia na te działki, żeby ludzie się zgadzali, że możemy tutaj być, że nic nie uszkodzimy. A jeżeli na przykład potrzebujemy wyciąć troszkę trawy, to zawsze są ludzie o tym informowani. I to nie jest poligon. Musimy dbać o dobre stosunki z mieszkańcami, więc jak mi ktoś wchodzi w zboże czy coś, to niestety, ale nie pojawi się u nas na kolejnych zlotach.
Jeżeli chodzi o fabułę, to od 2013 roku zawsze naszym zamysłem była chęć pokazania ludziom, jak wygląda życie żołnierza wojsk zjednoczonych ISAF na misji właśnie w Afganistanie. Zapraszaliśmy już od pierwszej edycji weteranów prawdziwych misji, nie tylko misji Afganistan, i tam staraliśmy się czy z korespondentami wojskowymi, wojennymi rozmawiać, takimi jak Ogdowski, Marcin, autor blogu z Afganistanu.pl, czy Bez kamuflażu. Rozmawialiśmy, czy tutaj były prowadzone pogadanki z innymi, powiedzmy, weteranami prawdziwymi z zespołów bojowych. Oni też uczestniczą w naszej misji i też w tym roku wprowadziliśmy, że mogli wejść za darmo na naszą imprezę, z tego względu, że staram się w każdym aspekcie doceniać tych ludzi, bo trzeba doceniać naszych żołnierzy na misjach zagranicznych. Zresztą misja Afganistan, projekt, jeżeli zobaczycie naszywkę, to było tak, że miały być 3 edycje misji Afganistan, a naszywka jest zaprojektowana w ten sposób, że miała być na przykład misja 2018 i pod spodem już miało być na przykład Czad, Irak i tak dalej. Na każdą misję mieliśmy zapraszać innych weteranów po innych misjach i na środku miała się zmieniać tylko flaga. Więc to pomysł na imprezę to nie był, że tylko Afganistan, bo temat uważałem, że może się wyczerpać, tylko że z edycji na edycję jest coraz więcej tego i jest możliwość rozbudować o kolejne frakcje, kolejne pomysły i zobaczymy, jak to wyjdzie. Z roku na rok udało nam się powiększać o parę nacji, tak? Na przykład już w tym roku mamy i Sojusz Północny, mamy ANP, mamy ludność cywilną, no i oczywiście talibów, tak? Więc no, cały czas zamysł jest po prostu taki, że od samego początku te ryzy, których się trzymamy, są takie, że po prostu muszą jedni współpracować z drugimi tak, jak jest to naprawdę. Tu nie ma tak właśnie, że wszystko ma być, tu dostaniesz takie zadanie i masz je wykonać w ten sposób. Nie, po prostu dostajesz początek zadania, a jak ty wykonasz to zadanie, to już jest stricte zależne tylko i wyłącznie od ciebie. Dlatego dużo ludzi po stronie na przykład talibów, gdy bardzo się wczują w LARP, to naprawdę są w stanie podczas tej rozgrywki stworzyć drugą wewnętrzną grę. Tutaj niektóre grupy, między innymi tutaj Infidelsi, Miwopraszka, byli szkoleni, czy prezentowane dla nich były jak zachowania, powiedzmy, na konwojach, czy powiedzmy, jak cywile wchodzą wam na drogę, co z nimi zrobić. To było prowadzone zajęcia przez weteranów właśnie po misjach. Zresztą tutaj też nas między innymi szkolili tacy ludzie, więc jakaś ta wiedza jest przekazywana i staramy się z niej korzystać, żeby jak najwierniej oddać, powiedzmy, tą rzeczywistość misyjną, prawdziwą misyjną. Na ile to jest to oczywiście możliwe w formie imprezy airsoftowej. Się odbywają procedury wojskowe. Proszę nie filmować pracy posterunku. Proszę nie filmować, proszę się rozejść, proszę przechodzić. Proszę przechodzić. Łapówkę wziął, filmuj. Proszę przechodzić. Filmuj, łapówkę wziął. Jeżeli chodzi o to, jak uczestnicy do tego wszystkiego podchodzą, to no, zawsze się pojawiły takie dosyć zabawne smaczki, właśnie jak tam no, na przykład kozy zrobione z kartonu, czy coś w tym stylu i te ich przemarsze z tymi kozami. Na przykład dzisiaj przyszli tutaj do nas pod kamp, żeby sobie wypasać kozy, bo u nich w wiosce się trawa skończyła, więc no, musieliśmy przypilnować tylko tego, żeby nie zbliżali się za bardzo, no bo tak jak w Afganistanie, no nie zawsze każdy, kto wygląda jak cywil, tym cywilem jest. I ucieka po zamach na gubernatora. Ubezpieczony czy na NFZ, tak? Tu jest priorytet! Tu jest priorytet! Ten to mi zdycha, kurwa! Z każdym rokiem, powiedzmy, jest tyle tego, że ja naprawdę o wielu smaczkach to się dowiaduję z ankiety pozlotowej,
sytuacje są opisywane, czy po zlocie robimy konkursy, żeby się dowiedzieć po prostu o tych sytuacjach, bo wielu, jako organizator, to w tej chwili dowodzę na tej misji ISAF-em, to już więcej do mnie dochodzi, nie? Ale najwięcej to się dowiadujemy po zlocie. O porodach, o kozach. Po prostu nie jestem w stanie przytoczyć, bo tyle tego jest. Najlepiej to jest posłuchać opowieści, czy poczytać opowieści uczestników po zlocie. Zresztą tak jak niektórzy mówią, niektóre sytuacje już obrosły legendą i warto się zapoznać przed zlotem i to przyciąga ludzi. Cześć, przedstaw nam się. Salam alaikum, jestem Misiek. Jestem prostym wieśniakiem z wioski numer 3. Hodujemy kozy i spędzamy całe dnie robiąc wszelkie właściwe rzeczy. A która to jest twoja misja Afganistan? Druga. A podoba ci się? Bardzo. To się bardzo cieszymy. Dziękuję. Dziękuję. Możemy Was pobłogosławić, możemy porozmawiać o Allahu, jak chcecie. Zapraszamy. To przedstaw nam się. Dorota Liphart. Damian. Która to wasza misja Afganistan? Pierwsza. Dokładnie tak, pierwsza misja. A skąd pochodzicie? Skąd przyjechaliście? We know you are PlayStation 4, brand new. Yes. Working for our country. Play original easy. Znajdujemy się na bramie Camp Dragon i tutaj kolega Pepson powie nam, jakie zadania mają do wykonania tutaj. Nie mogę zdradzać swoich zadań. A może jednak jakiś rąbek tajemnicy nam wyjawisz? Musiałbym cię potem zabić. No to może jednak nie chcemy tego wiedzieć. Nie możemy zdradzać swoich zadań. No my ogólnie jesteśmy teraz, że tak powiem, na służbie wartowniczej. A potem jakie macie plany? Jakąś przechadzkę może? A który raz na misji jesteście? Od początku, od pierwszej edycji. Na każdą jeździmy i na każdą imprezę, którą organizuje Mort. A co wam się podoba najbardziej? Coś byście zmienili? Coś dodali? Tak, dodalibyśmy więcej tych naszych przeciwników. Bo tak trochę nędznie walczą. Dziękuję bardzo. Jestem zdolny do walki. I on to właśnie wychodzi. Tutaj z nami kolega Olek i tutaj proszę powiedz nam, jak Cię tutaj podoba i co uważasz na temat misji? No to jak w sumie, cześć, jestem Olek. Mogę to mam trzymać sobie? Czy ty... Proszę bardzo. Ogólnie organizacja tutaj jest na poziomie naprawdę najlepszym. Najfajniej się w ogóle tutaj czuję dobrze, bo tutaj widzę cała grupa Mort, super impreza nam tu organizuje co roku. Więc myślę, że na przyszły rok też przyjadę. Pogodę nam zamówili elegancko, ma być gorąco, super. Jestem zadowolony, że się poce cały leje się ze mnie. To jest idealnie, można się wczuć w klimat. No i wszystko wiadomo, że na sztywno robimy, nie? No bo wczuwamy się w żołnierzy, tutaj specjalnych różnych jednostek, więc no niestety, ale musimy być tutaj pewne rzeczy na sztywno robimy, nie? Gdzie czas na zabawę to był, a gdzie tam na grze to się dobrze bawimy. Taką historię chciałem się zapytać, może jedno pytanie mam do telewidzów. Czy ma ktoś dychę do piątku pożyczyć? I w sumie to będzie na tyle. Ja Ci znajdę. O, dawaj dychę. O, dziękuję, dziękuję.
koordynatorze, jak długo pan prowadzi ten szpital? 2 lata. To trochę sporo. A we wcześniejszych misjach też pan prowadził tutaj szpital? Nie, we wcześniejszych misjach byłem... Na NFZ, A, na NFZ, to od razu tak trzeba było. We wcześniejszych misjach byłem sołtysem wsi. A coś na temat misji samej tutaj zorganizowania, co pan powie? Niestety siedzimy cały czas w szpitalu, roboty mamy potąd, nie mamy czasu nawet na bazarek najbliższy wyjść. Macie jakichś tutaj pacjentów teraz aktualnie? Powie nam pan coś na Aktualnie ten mamy temat? jedną pacjentkę z rozciętą nogą. Wcześniej był atak na gubernatora. Musieliśmy na noszach go dotargać do naszego szpitala, przeprowadzić operację. Udała się, gubernator żyje i ma się całkiem nieźle. A posiadacie na koncie jakieś nieudane operacje? A w życiu u nas nieudane, jakby były nieudane, to tam w dole by leżeli, a tam pusto. Tam właśnie znajduje się jakiś właśnie... Nie, to jest reklama zakładu pogrzebowego znajdującego się na bazarze. Całe szczęście. Cieszymy się, że tutaj szpital tak się rozwija. U nas jest wszystko w porządku. Zapraszamy do środka. Można obejrzeć nasz sprzęt. Za niewinność siedzę! Cięcie wodą. Znajdujemy się teraz na posterunku afgańskiej policji. Tutaj przedstaw nam się proszę kolego. Posterunkowy Pucio. Bardzo nam miło i powiedz nam, czym tutaj się teraz zajmujesz? Kontrolą przechodzących osób. Dobra. Sprawdzaniem, czy nie posiadają niedozwolonych rzeczy, czyli materiałów wybuchowych i broni. Jak ci się tutaj podoba? Podoba. Dobra, dziękuję wszystkim za to, że przyjechaliście na misję Afganistan 2017. Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy waszego zaufania, którego daliście nam wyraz, zapisując się na tę imprezę. Misja Afganistan to zaawansowany LARP połączony z MISIM-em. Jest to airsoftowa symulacja misji w Afganistanie, podana w atrakcyjnej formie, na której przebieg kluczowy wpływ mają sami uczestnicy. Blisko 1000 wejściówek rozeszło się w ciągu 15 minut od ogłoszenia rejestracji. Udowadnia to, że misja Afganistan to najbardziej atrakcyjne i pożądane wydarzenie airsoftowe w Polsce. Choć z pewnością nie jest to impreza dla wszystkich. Osobiste zaangażowanie uczestników i wczucie się w powierzoną rolę jest tu kluczowe. Siewcy kompozytu się tutaj nie odnajdą. Impreza jest aktywnie wspierana przez lokalne władze, straż pożarną, ratowników medycznych i okolicznych mieszkańców. Każdego roku imprezę sponsoruje wiele firm, przekazujących bardzo atrakcyjne nagrody, przydzielane wyróżnionym graczom i podczas losowania po zakończeniu głównej gry. W tym roku, po raz pierwszy też, misja Afganistan przyciągnęła uwagę zagranicznego sponsora, tajwańskiego producenta replik G&G. Do zobaczenia za rok.